Anglia jest miejscem pełnym pięknych miast, gór i zielonych pagórków. Postanowiłem w czasie kilkudniowego wyjazdu zobaczyć York, Lake District i mur Hadriana. Jedną z największych atrakcji Yorku jest miejscowa katedra Minster, którą koniecznie trzeba zobaczyć podczas zwiedzania miasta. Wstęp w chwili obecnej kosztuje 18 funtów, ale warto poświęcić te pieniążki, ponieważ wnętrze jest niesamowite. Sama katedra pierwotnie powstała w stylu normańskim, natomiast w późniejszych stuleciach była przebudowywana. Ma 160 metrów długości i ponad 70 metrów szerokości, a jedna z wież ma ponad 70 metrów wysokości. W katedrze znajduje się tak zwane Wielkie Wschodnie Okno, które jest największym szklanym zabytkiem w Anglii. Jest jednocześnie najstarszym zabytkiem w Anglii, którego autor jest znany z imienia i nazwiska, a samo okno powstało, czy witraż właściwie, powstał między 1405 a 1408 rokiem. Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała w VII wieku, a w XIII wieku rozpoczęto jej przebudowę na styl gotycki, który znamy dzisiaj. Zwiedzając katedrę warto zejść również do jej podziemi, gdzie znajdują się najstarsze fragmenty budowli, a także wiele innych artefaktów. Przed katedrą zobaczyć można pomnik Konstantyna I Wielkiego, który jako pierwszy rzymski cesarz przyjął chrześcijaństwo, a w dawnym Eborakum, czyli Yorku, został ogłoszony władcą imperium. Obok zobaczyć można także pozostałości rzymskiej kolumny z tamtych czasów. Obok katedry znajdują się piękne ogrody, do których można wejść za darmo. York otoczony jest średniowiecznymi murami obronnymi, które zachowały się w bardzo dużej ilości. Ogólnie obwód murów ma ponad 3 km. No i żeby go obejść, trzeba poświęcić, myślę, że minimum godzinę. Wstęp na mury jest całkowicie bezpłatny, chociaż w kilku miejscach widziałem informację, że może być płatne wejście. Natomiast nie łudźcie się, nie zwracajcie na to uwagi. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Można sobie tymi murami pospacerować. Ja w tej chwili jestem w północnej stronie obwarowań, w pobliżu katedry, której fragmenty tam widać za mną w tle. Także jeżeli będziecie chcieli, to jak najbardziej Was zachęcam. Jest to fajny zabytek. Obecne mury pochodzą z okresu średniowiecza, aczkolwiek York w czasach rzymskich nazywał się Eborakum i wówczas Rzymianie również wznosili obwarowania. Istniejące współcześnie mury powstały w XIII i XIV wieku, a w linii obwarowań znajduje się mnóstwo miejskich bram i po większości murów prowadzi ścieżka. Z bram warto wyróżnić Butam Bar, Monk Bar i Micklegate Bar. Warto wspomnieć, że z północnej części murów jest ładny widok na katedrę. Pierwsze fortyfikacje wzniesiono w czasach rzymskich około 71 roku naszej ery. Część rzymskich obwarowań pokrywa się ze współczesną linią murów. Do teraz przetrwały niewielkie fragmenty z tamtych czasów i można je zobaczyć w muzealnych ogrodach, gdzie mieści się m.in. ośmiokątna wieża. Na terenie wspomnianych ogrodów muzealnych zobaczyć można ruiny opactwa St. Mary's, które kiedyś było jednym z najbogatszych opactw w tej części Anglii. Powstało pod koniec XI wieku, ale w 1539 roku nastąpiła jego likwidacja. Na terenie Starego Miasta zobaczyć można pozostałości dawnego zamku, czyli tak zwaną wieżę Clifforda, która wznosi się na niewielkim wzgórzu wiosną pokrytym żółtymi kwiatami. Sama wieża powstała około połowy XIII wieku, a nieopodal niej znajduje się York Castle Museum.
Jednym z ciekawszych miejsc na mapie Yorku jest miejscowe Muzeum Jorvik poświęcone wikingom. Bilet warto zarezerwować online, gdyż przed wejściem zazwyczaj ustawia się długa kolejka, a stanie w niej zajmuje minimum godzinę. Samo zwiedzanie ma formę przejazdu kolejką przez kolejne ekspozycje, które do widza docierają zarówno wizualnie, jak i zapachem. Zobaczyć można sceny z życia wikingów z okresu, gdy rządzili Yorkiem. Wszystkie fragmenty wystawy urządzone są z dbałością o detale. W 866 roku miasto zostało zdobyte przez wikingów, którzy rządzili tym miejscem przez około 100 lat. Zmienili oni wówczas nazwę na Jorvik. Zwiedzając York nie można pominąć National Railway Museum, gdzie znajduje się wiele pięknych eksponatów kolejowych. Wstęp do niego jest darmowy, ale warto zarezerwować online bezpłatną wejściówkę, aby mieć pewność, że wejdzie się do środka. Chociaż podczas zwiedzania nie było jakichś ogromnych tłumów, ale może to też dlatego, że był środek tygodnia. We wnętrzu podziwiać można zarówno niewielkie eksponaty, które również robią wrażenie, jak również pełnowymiarowe wagony i lokomotywy. Wśród najciekawszych można wyróżnić lokomotywę Furness Railway No. 3 z połowy XIX wieku, parowóz Flying Scotsman, bullet train z serii Shinkansen, a także pociąg Eurostar. Miłośnicy kolejnictwa z pewnością spędzą tam wiele godzin, natomiast takie minimum to co najmniej godzina, którą trzeba poświęcić na zwiedzanie tego fantastycznego miejsca. York jest miastem z ogromną ilością kościołów i pubów. Mówi się, że w obrębie murów obronnych z każdego miejsca widać co najmniej jeden pub i przynajmniej jeden kościół. Większość ze świątyń wciąż pełni funkcje sakralne, ale w niektórych można oglądać tylko wystawy. W samym centrum miasta zobaczyć można Kościół Wszystkich Świętych. Świątynia istniała w tym miejscu już w X wieku, a wstęp do niej jest bezpłatny. Wnętrza tego i każdego innego kościoła są raczej surowe i nie sposób szukać tam zdobień, które znamy z baroku czy renesansu. Niemniej świadomość tego, jak długo taka budowla istnieje, daje do myślenia. Spacerując po wspomnianych wcześniej ogrodach muzealnych, koniecznie zobaczcie znajdujący się nieopodal kościół świętego Olafa, St. Olaf's Church. Wchodzi się do niego z zewnątrz ogrodu. Świątynia powstała około połowy XI wieku. Wstęp do jej wnętrz jest darmowy, a zwiedzając takie miejsca można poczuć unoszącą się w powietrzu historię. Zwiedzając miasto warto zwrócić jeszcze uwagę na Saint-Michel-le-Belfray, niewielki XVI-wieczny kościół, który znajdziecie obok katedry, St. Mary's Church z XI wieku położony w pobliżu Muzeum Wikingów i jeszcze kilka innych z tego samego okresu. Bliżej katedry York Minster można zobaczyć bardziej współczesną świątynię York Oratory, czyli kościół świętego Wilfrida, który wygląda na stary, ale zbudowano go w XIX wieku. Jedną z największych atrakcji Yorku jest ulica The Shambles, czyli ulica Rzeźnicka. Znajduje się tutaj bardzo dużo fajnych szachulcowych domów. Ta ulica została wytyczona gdzieś w 1080 którymś roku pod koniec XI wieku i około 1400 roku została przebudowana i w takim charakterze możemy ją zobaczyć w dniu dzisiejszym. Także jest to bardzo malownicze, klimatyczne miejsce. Oczywiście w ciągu dnia jest tutaj bardzo tłoczno, natomiast wystarczy podejść rano i jest po prostu totalnie pusto. Jak możecie nawet zobaczyć sobie za mną. Historia Yorku sięga 2000 lat wstecz, gdy miasto zostało założone przez Rzymian i nazywało się Eboracum. W tamtych czasach mieściła się tam główna baza wojskowa wojsk rzymskich, a w ówczesnym Yorku zmarło 2 rzymskich cesarzy. Na terenie miasta znajduje się mnóstwo domów z muru pruskiego, a najstarsze z nich są bardzo stare. York położony jest nad zbiegiem rzek Ouse i Foss, a spacerując po mieście nie można pominąć spaceru nad nimi. York i jego uliczki i jego najstarsza część są bardzo klimatyczne. W ciągu dnia, jak mieliście okazję zobaczyć na niektórych ujęciach, jest dosyć tłoczno, więc ciężko jest tutaj porobić fajne zdjęcia czy nagrać fajny materiał. Natomiast warto sobie przespacerować się rano. W tej chwili jest około 9, są totalne pustki. Ja w sumie w Yorku jestem już drugi raz, rok temu miałem ponownie. Wystarczyło wyjść właśnie o poranku, nawet nie jakoś super wcześnie i od razu ulice były puste, co możecie też zobaczyć tutaj w
tle za mną. Miasto w moim przekonaniu jest obowiązkowym punktem podczas zwiedzania Anglii, gdyż znajdujące się tam zabytki są warte poświęcenia im nawet kilku dni. York robi wrażenie i wiem, że jeszcze kiedyś do niego wrócę, mimo że odwiedziłem go już dwukrotnie. Po 2 dniach w Yorku przenieśliśmy się do Lake District, czyli jednego z najpiękniejszych miejsc w Wielkiej Brytanii, słynnego właśnie z dużej ilości jezior. Jak patrzyłem, to jest ich tu prawdopodobnie co najmniej 20, jeśli nie więcej. Są to jeziora polodowcowe, czyli wąskie i bardzo długie. Startowaliśmy z takiej małej miejscowości Ambleside, a autobusem linii 516 dostaliśmy się do Dungeon Gill i stąd rozpoczynamy podejście na Scafell Pike, czyli najwyższy szczyt Anglii. Ja już mam w swoim dorobku zdobycie największego szczytu Szkocji, który jest równocześnie największym szczytem Wielkiej Brytanii, czyli Ben Nevis. Zdobyłem go kilka lat temu, w 2019 roku, a jesienią i 6 lat temu zdobyłem Snowdon, najwyższy szczyt Walii. Także dzisiaj pogoda zapowiada się całkiem pięknie, widoki są naprawdę fajne. Myśleliśmy, że będzie fatalna pogoda, bo wczoraj padało, nawet dzisiaj jeszcze o 7 rano padał deszcz, ale się wypogodziło. Natomiast w recepcji naszego hotelu powiedzieli, to jest Lake District, to, że teraz jest piękna pogoda, nie oznacza, że w ciągu dnia się nie skrzani. Trzymajcie kciuki, bo właściwie nie musi już trzymać, bo jak będziecie oglądać, to będę już po wycieczce. Natomiast zobaczymy, czy uda się wejść. Scafell Pike ma ponad 900 metrów wysokości, chyba około 960. W tej chwili zegarek mi pokazuje jakieś 415 metrów, także przede mną jeszcze 500 metrów podejścia, no ale to już powiedzmy bliżej połowy niż dalej. Szlak nie jest jakiś bardzo trudny. Za mną jest dolina, którą sporą część się pokonuje, pierwsze około 3 km. Więc a w jedną stronę powinno być jakieś 9,5, może 10, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie pogoda dopisuje, chociaż przyznam Wam, że jest wietrznie i co chwila słońce zachodzi, więc jest tak na zmianę zimno i ciepło i się nie da tak jednoznacznie ubrać, żeby było idealnie. Bo jak się człowiek zapnie, to za chwilę jest gorąco, jak się człowiek rozepnie, to za chwilę jest zimno. Z punktu widzenia czasu wędrówka na Scafell Pike była bardzo ciekawym przeżyciem, a ogromnym zdziwieniem były przelatujące nisko samoloty wojskowe, które nagle pojawiły się w okolicy. W sumie przeleciało ich 7 lub 8 w pobliżu, a huk był niesamowity. Najprawdopodobniej były to F-22, które służą w brytyjskim RAF-ie. Kończymy szlak na Scafell Pike z Dungeon Gill. Według mojego zegarka pokazuje 19 km samego marszu, ale licząc też przerwy wyszło 8 godzin. Do autobusu mamy jeszcze jakiś kilometr, może nieco ponad. Udało się zdobyć szczyt przede wszystkim, to jest duży plus. Myślałem, że już się nie uda, ponieważ pierwszy autobus z Ambleside
jest tutaj o 9:25. Na szlaku jest mniej więcej 10. A ostatni bus w sezonie letnim jest o 19:07. Więc na całość trasy jest 9 godzin. Także my do busa mamy jeszcze niecałą godzinę. Może to i dobrze, przynajmniej trochę odpoczniemy. Może uda się też coś zjeść tutaj w knajpie. Szlak ogólnie jest, powiedziałbym, no nie jest jakoś super łatwy. Znaczy tam nie trzeba mieć nie wiadomo jakichś umiejętności, tylko trochę kondycji. Ja jej nie mam. Przewyższeń jest około 1200 metrów łącznie. Sam Skyfall Pike ma jakieś 960 metrów. W sumie to łatwiej go zdobyć od strony zachodniej. Także tam są te szlaki krótsze i też pewnie zaczyna się z nieco większej wysokości. Bo tutaj Dangungle ma jakieś niecałe 100 metrów nad poziomem morza, albo coś około tego. No w każdym razie najgorszy jest idąc tym szlakiem. Najpierw idzie się piękną doliną, jakieś 3 km, a potem zaczyna się mozolne podejście, przynajmniej 400, bo nawet może 500 metrów. Potem krótkie zejście nad jeziorko, znowu podejście 50 metrów i idzie się już tak w miarę normalnie, trochę pod górkę, trochę z górki, nie ma jakichś tam trudnych fragmentów, natomiast najgorszy fragment jest właśnie już przed samym szczytem, gdzie najpierw trzeba jeszcze przejść przez w okolicach, znaczy właściwie między Great End a Skyfall Pike trzeba przejść przez dwa takie gruzowiska kamieni. To nie jest zbyt wygodne i przyjemne do chodzenia. A druga kwestia, przed samym Skyfall Pike jest przełęcz i trzeba na nią zejść właśnie po takim gruzowisku kamieni, a potem jest 100 metrów na sam szczyt w pionie i pierwsze kilkadziesiąt metrów jest bardzo strome i trzeba tam się troszeczkę pogimnastykować i powspinać, bo jest tak dosyć grząsko. Niemniej jestem szczęśliwy, zdobyłem szczyt, a resztę zobaczycie w filmie. Lake District to nie tylko jeziora, góry, lasy czy wodospady. To również urocze miasteczka takie jak Windermere czy Grasmere. To drugie związane jest z poetą Williamem Wordsworthem, który uważany jest za twórcę brytyjskiego romantyzmu. Przez jakiś czas mieszkał on tam, jak również w pobliskim Rydal. W samym Grasmere warto również zobaczyć kościół świętego Oswalda z XIV wieku, a na cmentarzu wokół niego pochowani są członkowie rodziny Williama, a także on. Największą atrakcją Lake District są oczywiście tutejsze jeziora oraz góry, ale miejscowości, które się tutaj znajdują, są również fajne. Należy do nich m.in. Windermere, Grasmere oraz Ambleside. W tej chwili jedziemy właśnie autobusem z Grasmere w stronę Ambleside, dokładnie do Windermere, gdyż już będziemy opuszczać ten piękny rejon, ale niektóre autobusy mają taką fajną zaletę, że mają odkryty dach, czyli są to takie autobusy typu hop-on, hop-off i można podziwiać całą okolicę. Jak widzicie, widok jest ładny. W tej chwili za mną jest jezioro, które jest jednym z około 20, które tutaj się znajdują. Jedną z atrakcji Lake District, tą taką główną, są oczywiście jeziora, o czym już też wspominałem wcześniej. Natomiast po wielu z nich można pływać łódkami. My w tej chwili płyniemy po jeziorze Ullswater, takim ciekawym parowcem, który widzicie właśnie za mną. Jest to fajna atrakcja. Bilet w jedną stronę kosztuje 15 funtów, w dwie strony 24, a rejs w jedną stronę trwa godzinę. Płyniemy w tej chwili do Puley Bridge, skąd już udamy się dalej do Carlisle.
Kolejnym etapem naszej podróży było położone nieco bardziej na północ miasto Carlisle. Jedną z najciekawszych atrakcji, które można tam zobaczyć, jest miejscowa katedra z początku XII wieku. Świątynia przez kolejne stulecia była wielokrotnie przebudowywana. W odróżnieniu od innych katedr, np. tej w Yorku, wykonana jest z czerwonego piaskowca, dzięki czemu ma ciekawą barwę. Najstarszą częścią katedry jest południowy transept z XII wieku i kaplica świętej Katarzyny z XIII wieku. Wstęp do świątyni jest całkowicie bezpłatny, a zwiedzając ją warto zajrzeć do udostępnionych turystom podziemi. W Carlisle zachowało się około 500 metrów murów obronnych, nie licząc murów miejscowego zamku. Znajdują się one w południowo-zachodniej części Starego Miasta. Sam zamek powstał najprawdopodobniej w 1092 roku za sprawą króla Anglii Wilhelma II Rudego. Wspomniany wcześniej zamek powstał w miejscu dawnego rzymskiego fortu z 72 roku naszej ery i można go zwiedzać. Dodam, że warto kupić bilet przez internet, gdyż jest dużo tańszy niż w zamkowej kasie. Carlisle jest miastem, które odwiedziłem dwukrotnie. Pierwszy raz przechodziłem przez niego podczas wędrówki wzdłuż muru Hadriana w 2023 roku, ale wówczas nie udało mi się go zwiedzić. Carlisle od XVIII wieku było głównym ośrodkiem włókienniczym w regionie, a poza nim rozwinęły się tam również inne rodzaje przemysłu, takie jak maszynowy, gumowy czy spożywczy. Spacerując po centrum miasta z pewnością trzeba zobaczyć katedrę i zamek, ale również warto swoje kroki skierować w stronę English Street, na którą wejdziemy przez charakterystyczną cytadelę, a na jej końcu dotrzemy do przypominającego rynek placu z monumentem i informacją turystyczną. Carlisle jest miastem położonym wzdłuż dawnego muru Hadriana. W czasach Rzymian znajdował się tam fort Luguvalium, a w którego miejscu istnieje obecny zamek. W Carlisle nie zachowały się żadne fragmenty rzymskich obwarowań, ale czasem można dostrzec nawiązanie do tamtych czasów. Rok temu, w pierwszej połowie czerwca, przeszedłem cały szlak wzdłuż muru Hadriana. On ma 135 km długości. Dziś jestem tu po roku. W sumie wyszło przypadkiem, ale robię fragment szlaku, gdzie miałem najbrzydszą pogodę, jeśli chodzi o mur Hadriana, a w tle za mną właśnie wspomniany mur Hadriana z czasów rzymskich. Powstał w pierwszej połowie II wieku naszej ery i zbudowali go Rzymianie. Hadrian's Wall, inaczej mur Hadriana, zwany też wałem Hadriana, to niesamowity mur obronny z czasów rzymskich, który zbudowano w latach 20. II wieku naszej ery. Cała konstrukcja miała 117 km i rozciągała się od fortu Segedunum w Wallsend, obecnie Newcastle, aż do Bowness on Solway na zachodzie Anglii. Wzdłuż pozostałości muru poprowadzony jest szlak turystyczny, który jest bardzo popularny wśród turystów. Osobiście przeszedłem go w 2023 roku i zajęło mi to 5 dni, chociaż obecnie rozbiłbym to co najmniej na 7 dni.
Cały szlak prowadzi przez liczne pastwiska, które oddzielone są drewnianymi lub kamiennymi ogrodzeniami. Aby przejść z jednego pastwiska na drugie, trzeba pokonywać różnego rodzaju bramki, mające formę schodów, drabinek albo drewnianych drzwiczek. Podczas tego wyjazdu przeszedłem ponownie fragment szlaku od kamieniołomu Cafield aż do fortu Werkowicum. W mojej ocenie jest to najpiękniejszy kawałek szlaku prowadzący zielonymi pagórkami, z których rozciągają się przepiękne widoki na całą okolicę. To właśnie na tym odcinku znajduje się Windshield Cracks o wysokości 345 metrów, czyli najwyższy punkt na całym szlaku. Mimo że szlak prowadzi przez niewielkie pagórki, to liczne przełączki, na które trzeba zejść i potem ponownie wejść, dodawały mu sporych trudności. W kontekście historycznym mur miał chronić Rzymian przed plemionami z Kaledonii, aczkolwiek niektóre źródła mówią bardziej o tym, że służył do regulowania przepływu towarów z północy, co skutkowało dokładniejszym pobieraniem cła. Rok temu, idąc szlakiem Hadriana, wzdłuż muru Hadriana, miałem okazję zobaczyć piękne drzewo Sycamore Gap, które znane jest m.in. z filmu Robin Hood. To było takie fajne, charakterystyczne drzewo umieszczone między dwoma przełęczami, no i bardzo było malownicze. Niestety jesienią zeszłego roku ktoś je ściął. To był jakiś lokalny wandal, kilkunastolatek i niestety z pięknego drzewa, które wyglądało w ten sposób, nic niestety nie zostało. Nie wiem, czy było widać, pokażę jeszcze raz. Zostało tylko właściwie pień. Znaczy został właściwie tylko pień. Długość muru wynosiła 117 km. Miał wysokość od 5 do 6 metrów i 3 metry szerokości. Co 500 metrów znajdowały się wieże strażnicze, a co 1500 metrów małe forty. Aktualnie na szlaku zobaczyć można wiele pozostałości po dużych fortach, z których najciekawsze to Chesters, Vindolanda, Werkowicum i Birdoswald. Ten przedostatni mieliśmy okazję zobaczyć podczas wędrówki, ale kolejny raz nie udało mi się wejść do środka, gdyż był już zamknięty. W Anglii spędziliśmy w sumie 6 dni, w trakcie których zobaczyliśmy York, Lake District i Carlisle. Udało się zdobyć najwyższy szczyt Anglii i przejść na piękniejszy fragment muru Hadriana. W podróży towarzyszyli nam Ania i Marcin z Wędrownych Motyli, Ania i Łukasz z Polskich Szlaków, Celina z Self Podróży i Grzegorz z Podróży bez Ości.